Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Rio i witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Train Sim World 6. Dzisiaj poprowadzimy ten oto pociąg towarowy, który ma nietypowe wagony, nowiutkie wagony, które weszły niedawno do gry. Są to wagony po brzegi wypełnione gazem. Także mamy dzisiaj nowiutkie wagony na haku, mamy dzisiaj tutaj bardzo interesujący scenariusz i mamy przede wszystkim dwie lokomotywy serii BR-185. Nie ma to tamto, muszę się tutaj troszeczkę sprężać, bo scenariusz już w zasadzie wystartował, ale lokomotywy są jeszcze nie przygotowane do jazdy. W tym momencie udaję się do lokomotywy numer 2 i przemienię pantograf z tylnego na przedni, ponieważ nie chcemy, żeby coś tutaj się, nie daj Boże, zapaliło, jeżeli będzie tutaj pantograf iskrzył i będą po prostu lecieć iskry na wagony. Dobra, czekajcie. Chyba muszę ją aktywować, co najmniej tutaj w poziom neutralny. Teraz tak, bezpiecznik, wyłącznik szybki, pantograf opuścić. Teraz muszę wybrać pantograf numer, czekajcie, chyba to będzie 1. Tak jest, pantograf numer 1. Podnosimy patyki. Czekamy, niby już jest zasilanie. Mogę zobaczyć w sumie, czy pantograf się podniósł. Zobaczę, tak jest, przedni się już podniósł. Teraz tak, wyłącznik szybki. Mamy załączony, stoi tutaj HS1, czyli Hauptschalter, wyłącznik szybki, wyłącznik główny. Teraz mogę już opuścić lokomotywę. To samo zrobimy w lokomotywie, którą będziemy dzisiaj prowadzić. Tyle tylko, że tutaj mogę sobie już usiąść i poczekać. Wyłącznik szybki. Trzeba najpierw wyłączyć. Nie mam pojęcia, dlaczego nie mogę. Mogę opuścić. A czekajcie, a może nie muszę tutaj tego, tylko zrobię tak, że z automatycznego pantografu przełączę na 1 i zobaczymy, co się zrobi. A, już wiem czemu nie, bo nie mam tutaj tego, nie mam zaktywowanego. Zmieni się automatycznie? Raczej nie. Nic nie szkodzi. Teraz mogę tutaj wyłączyć, mogę opuścić pantograf. W zasadzie mogę go tutaj zaraz podnieść. Ok, ten już opadł. Ok, przedni jest podniesiony. Teraz wyłącznik szybki. Mamy zasilanie. Teraz tak, systemy bezpieczeństwa, LZB, PZB. SIFę sobie zostawię wyłączoną. Chociaż raz od dłuższego czasu przejadę się dzisiaj lokomotywą bez włączonej SIFy. Okej, teraz tak, jazda do przodu. Hamulce mogę już pomału wyluzować. Pociąg zawiera 26 pojazdów w sumie 505 metrów. 24 wagony gazówki i 2 lokomotywy. Muszę teraz tak skrupulatnie tutaj uważać ze względu na to, że jadąc ten scenariusz próbnie wiem, że bardzo źle hamuję. No i zobaczymy zaraz, jak to będzie. Co jest? Czemu nie wyluzował? Nie mam włączonego tempomatu. No, jestem ciekawy, czy przypadkiem przez to całe te całe zmiany pantografów, czy przypadkiem nie... już wiem. Zapomniałem o czymś. Ja wprawdzie drugą lokomotywę aktywowałem, ale zapomniałem kości z niej wyjąć. Właśnie.
Żarty se robisz? O, teraz. Off i wyjąć kość. Teraz będę mógł sterować pierwszą lokomotywą. Zapomniałem wyjąć tego nastawnika. Zaraz zobaczymy teraz. A, te strzałki opadają, ale bardzo pomału. Nic nie szkodzi. Ze względu na to, że no, skład jest długi, 505 metrów, 2 lokomotywy, 24 wagony i muszę przyznać, że spontanicznie zdecydowałem się na zakup tych wagonów. Są to specjalne wagony do nabycia w osobnym DLC. Muszę przyznać, że wagony mają naprawdę niesamowitą fizykę prowadzenia ich, praktycznie ciągnięcia tych wagonów. Detalicznie są naprawdę zrobione. Tutaj nawet widać 2 sprężyny, podwójne takie usprężynowanie w wózku. Tekstury mi się bardzo podobają i przede wszystkim nie są łatwe w prowadzeniu. No, wagony te... Ruszę już? Tak, już mogę ruszyć. No dobra, wagony te naprawdę są wymagające, jeżeli chodzi o hamowanie i wymagające, jeżeli chodzi o prowadzenie ich, prowadzenie całego składu. I pomyślałem sobie, że przydałoby się i te wagony pokazać tutaj, jak one działają. Także niesamowite, co my tutaj będziemy mieli. Mamy 2 lokomotywy z serii Trax 2, Baureihe 185. Cały skład waży 2300 ton, także jest co ciągnąć. W tym momencie mamy prawidłową konfigurację pantografów. Tylna lokomotywa, pantograf przedni, ze względu na to, żeby iskry nie leciały na wagony, które mogą zawierać jakiś łatwopalny gaz. Co mamy na wagonach, niestety nie wiem. Niby tam po oznaczeniach można byłoby wywnioskować, co my tam mamy. I do tego jeszcze lokomotywa numer 1, przedni pantograf, żeby po prostu iskry spod pantografu nie leciały na przednią szybę i żeby po prostu nie uszkodziły tutaj lokomotywy. Normalnie w trakcji podwójnej przednia lokomotywa powinna mieć przedni pantograf podniesiony, tylna lokomotywa powinna mieć podniesiony tylny pantograf, żeby odstęp między 2 pantografami jak najdłuższy był, ale czasami, jeżeli sytuacja tego wymaga, podnosi się właśnie w obu lokomotywach pierwszy pantograf. Szczególnie jeżeli na haku mamy coś łatwopalnego, mamy jakieś cysterny, mamy jakieś wagony z drewnem, mamy jakieś wagony z samochodami. Wagony z samochodami również wymagają tego, żeby po prostu pantograf był tutaj podniesiony przy kabinie numer 1, a nie przy kabinie numer 2. Także dzisiaj postarałem się naprawdę na dość prawidłową konfigurację. Z tego co kojarzę, to hamulce mamy prawdopodobnie w pozycji P, a nie w pozycji G. No, mamy tutaj w pozycji P. Powinny być w innej pozycji, ale szczerze mówiąc, ja wiem, że nawet w pozycji P te wagony beznadziejnie hamują, także w pozycji G byłoby na pewno wyzwaniem prowadzenie całego składu. Kiedyś w przyszłości mogę zrobić filmik prowadząc właśnie taki skład w pozycji G w ustawieniach PZB 55, czyli w tych najtrudniejszych ustawieniach PZB. O, patrzcie, 186 ciśnie. No, brawo, brawo. Widok bardziej nam znany z Polski, nie? No, w Polsce Trax 2 jest właśnie znany tylko i wyłącznie pod oznaczeniami E186. Tu w Niemczech jest BR186. No, jeżeli się nie mylę, to ona tam w Polsce chyba ma nawet oznaczenia EU43, ale co do tego to taki nie bardzo jestem pewien. W razie czego
coś złego powiedziałem, to możecie mnie tam w komentarzach trochę popoprawiać. No bo ja z tymi polskimi oznaczeniami to szczerze mówiąc nie jestem taki up to date, nie jestem taki na bieżąco. Także mogę wam opowiadać wszystko, co się w Niemczech dzieje, ale to, co się dzieje w Polsce i jak to w Polsce wygląda i jak to się w Polsce nazywa, no to tak raczej nie bardzo mi to wychodzi. No ale nic nie szkodzi. Jedziemy. Dokupiłem sobie DLC właśnie z tymi wagonami. Linia dedykowana do tego DLC to jest właśnie Ludwigsbahn, linia kolejowa z Mannheim do Karlsruhe. I to są właśnie wagony gazówki. Wagony, które mieszczą 110 metrów sześciennych gazu. Mamy w tym DLC warianty, które są czyściutkie, nowo wylakierowane, ale również mamy warianty, które są brudne i widać takie już troszeczkę, no może nie tyle co zużyte, ale widać, że już warunki pogodowe zrobiły swoje, także bardzo fajny wygląd tych wagonów. W zasadzie mógłbym sobie włączyć tempomat na 100. Bynajmniej tutaj na tej prostej. O, mamy 100 km na godzinę, żółty kwadracik niby się tutaj właśnie... No nie widziałem ograniczenia prędkości. Minąłem ograniczenie prędkości. Tu jest litera S, czyli torowisko jest ułożone w kierunku Schifferstadt, ok. Tempomat jest włączony, mogę tutaj zadać moc i mogę się tutaj troszeczkę lepiej rozpędzić. Jest dodanych bodajże 6 scenariuszy z tymi wagonami i ja właśnie jeden z nich tutaj jadę. Mamy te wagony tutaj dostarczyć do stacji Karlsruhe i niby stacja docelowa tych oto wagonów jest Francja, także na razie jedziemy tutaj po Niemczech, na razie wyjeżdżamy tutaj właśnie z naszej bocznicy towarowej, no i będziemy sobie tutaj pomału jechać i będziemy patrzeć, co nam tutaj sygnalizacja przyniesie. No, właśnie się sygnał wjazdowy zapalił tutaj dla pociągu ICE i słychać było, jak właśnie zadał moc i zaczął właśnie ruszać w swoją drogę. Z tego co kojarzę, to większość tych scenariuszy jest właśnie wykonana z lokomotywą BR-185, ale wagony są kompatybilne z różnego rodzaju kreacjami w Creator Club, czyli możemy sobie robić własne składy, możemy sobie robić własne scenariusze, no i właśnie z tych wagonów tam też korzystać. Nie testowałem wprawdzie, ale czytałem, że Free Mode też ma właśnie dostęp do tych wagonów i właśnie w tym Free Mode można sobie również z tymi wagonami pośmigać, także fajnie jest. Przede wszystkim bardzo mi się podobają tekstury tych wagonów. O, widzicie, jeden jest właśnie już taki przybrudzony, kilka jest tutaj takich czyściutkich, kilka jest tutaj takich naprawdę nowiutkich, ale widać, że niektóre są też już troszeczkę zniszczone warunkami pogodowymi. Naprawdę tekstury są bardzo wysokiej jakości. Czekajcie. A, tu jest ograniczenie prędkości. Semafor tarczy ostrzegawczej mówi, że od następnego 40, a tu 60 nawet jest wyświetlone, czyli od następnego semafora 60 km na godzinę. Teraz muszę naprawdę przyciąć hamulec, bo wiem, że mogę nie wyhamować do tych 70. Te wagony mają naprawdę niesamowitą fizykę prowadzenia. Jak te wagony są pełne, to naprawdę czuć, że są pełne. Czuć, że te wagony po prostu są
ciężkie, że są trudne do zatrzymania, są trudne do rozpędzenia i czasami trzeba przyciąć troszeczkę mocniej hamulec ze względu na to, że jadąc 100 km na godzinę i mijając ograniczenie prędkości mniejsze niż 100 km na godzinę, w tym przypadku tutaj była 60 wyświetlona, z przyzwyczajenia już SIFę naciskam. Pamiętajmy, że potwierdzając PZB mamy około 20 sekund na wyhamowanie do prędkości kontrolnej. W naszym przypadku jest to właśnie 70. Tu jest nawet, było podpisane, że Überwachung, Geschwindigkeitsüberwachung, czyli monitorowanie prędkości kontrolnej jest właśnie na 70. Do tych 70 km na godzinę musimy wyhamować i uwierzcie mi, mając wagony, które nie są takie skory do hamowania, jest to swego rodzaju wyzwanie w te 20 sekund wyhamować. Przed chwilą wspomniałem o tym, że mógłbym się przejechać takim oto składem w ustawieniach 55, w tych najtrudniejszych ustawieniach PZB, czyli praktycznie musiałbym ze 100 do 55 wyhamować w 20 sekund. To jest dopiero wyzwanie, ale z tego co kojarzę, wagony takie jak cysterny czy gazówki, one jeżdżą w ustawieniach 55 i jeżdżą maksymalnie 80-90 km na godzinę. Także tutaj dzisiejszy scenariusz nie jest tak odwzorowany, jak w rzeczywistości być powinien, ponieważ wagony właśnie z takimi łatwopalnymi substancjami ogólnie jeżdżą wolniej po Niemczech. No, my dzisiaj mamy tutaj do dyspozycji 100 km na godzinę i ustawienia 70, czyli te środkowe ustawienia PZB. A dzisiaj przejedziemy się po prostu tak, żeby pokazać Wam, jak te wagony wyglądają, jak te wagony się zachowują i może sobie też sprawicie te DLC. Z tego co pamiętam, nie płaciłem dużo, jakieś 11-12 euro, w przeliczeniu byłoby to 40, coś około 50 do 60 zł, także tarcza ostrzegawcza. Pod spodem cyfra 10 oznacza to, że od następnego semafora jedziemy maksymalnie 100 km na godzinę. Jako że zapowiedzi prędkości 100 km na godzinę nie musimy potwierdzać w PZB, no to nic nie robimy, możemy się tutaj do tej 100 po prostu rozpędzić. Obejrzyjmy sobie te wagony z bliska. Tutaj jest taka akurat takie miejsce, gdzie możemy sobie tutaj te wagony tak troszeczkę obejrzeć. Maksymalna prędkość dla tych wagonów 120 km na godzinę, o ile są puste. Przyznam, że detale na tych wagonach są naprawdę niesamowite. Jak widzicie, tekstury nie są w ogóle ani rozmazane, są wyraźne, są naprawdę wysokiej jakości. Mamy tutaj właśnie wszystkie możliwe oznaczenia. Mamy nazwę tych wagonów, wagony typu ZAX, wszystkiego rodzaju numery, pojemność, łatwopalny ładunek. Z tego co kojarzę, to właśnie po tych pomarańczowych tablicach można odczytać, co jest w wagonach, jaki to jest ładunek. No niestety chemikiem nie jestem i się na tych niebezpiecznych transportach nie znam, więc nie powiem Wam, co te cyfry oznaczają. Słyszałem tylko, że właśnie z tych pomarańczowych tablic można właśnie odczytać, co znajduje się w wagonie, jaka substancja, czy jest to łatwopalna, czy jest to żrąca. W naszym przypadku jest to na pewno gaz. Jaki? No niestety też nie wiem. Czekajcie, bo mnie coś tutaj tempomat nie utrzymuje przy 100. Ustawię 95, więc powinno być troszeczkę lepiej. Słyszałem nawet od niemieckich maszynistów, że
specjaliści, czyli ci maszyniści, którzy jeżdżą właśnie najczęściej z gazówkami, tu gdzieś jakimiś cysternami z płynem, ogólnie nie używają tempomatu, ponieważ ciecz, która znajduje się w wagonach, ona się przelewa praktycznie z przodu na tył i z tyłu na przód, czyli to takie fale robi i właśnie ta energia tego przelewania się bardzo silnie oddziałuje na lokomotywę i mamy właśnie na lokomotywie taki efekt, że albo ona zwalnia, albo ona przyspiesza, albo zwalnia, albo przyspiesza, takie huśtanie się do przodu i do tyłu, co właśnie powoduje, że tempomat sobie z tym lekko nie radzi i nawet jeżeli ustawilibyśmy tutaj na 100 km na godzinę maksymalnie, to od czasu do czasu zdarzyłoby się, że cała ta ciecz nas popcha do przodu i troszeczkę przyspieszy do prędkości powyżej dozwolonej prędkości maksymalnej, a jak wiemy, maszyniści nie mogą przekraczać prędkości maksymalnej nawet o 1 km. Jak to w rzeczywistości wygląda, wiedzą tylko maszyniści, ale bardzo dużo właśnie specjalistów mówi, że nie wolno im nie wolno im przekroczyć prędkości nawet o 1 km. 100 to 100, 50 to 50, 60 to 60, także jest jak jest. Linia kolejowa bardzo fajna, Karlsruhe, Mannheim. Jest to bardzo interesująca linia kolejowa, podzielona na 2 etapy. Linia kolejowa, która pierwszy etap w kierunku, w którym akurat my jedziemy, jest to taki szybszy etap, gdzie można się tutaj do 100, ewentualnie 120 rozpędzić. Gra nam w tym momencie pozwala rozpędzić się do 120, ale przy ustawieniach PZB 70 nie rozpędzałbym się do 120, ponieważ ze 120 do 70 nie jesteśmy w stanie wyhamować w przeciągu 20 sekund. Pamiętajcie o tym, ponieważ jadąc z systemami bezpieczeństwa z włączonym PZB, czasami te prędkości dozwolone w grze nie pokrywają się, są po prostu za wysokie. Nie jesteśmy w stanie wyhamować ze 120 do 70 w przeciągu 20 sekund, a już ze 120 do 55 to już w ogóle nawet o tym nie wspominam, że to w ogóle nie byłoby możliwe, także pamiętajcie o tym, mając włączone systemy bezpieczeństwa nie musimy jechać koniecznie tą maksymalną dozwoloną prędkością, jaka jest w grze. Odcinek bezprądowy, ale z tego co widzę lokomotywa się nie wyłączyła. No to jest podstawowa lokomotywa BR-185, która jest dostępna praktycznie w każdym dodatku. Podejrzewam, że oni porobili scenariusze właśnie z tą lokomotywą ze względu na to, że jest to właśnie podstawowa lokomotywa w grze. Jest to bardzo uproszczona lokomotywa, z którą sobie nawet bardzo początkujący gracze poradzą. Jest to lokomotywa po prostu, która no w każdym DLC znajduje się, ja widziałem już kilka wariantów tej lokomotywy, no ale ogólnie jest to bardzo podstawowa lokomotywa w grze i właśnie do tej lokomotywy zrobili ten dedykowany DLC właśnie z gazówkami. Możemy sobie tutaj... nie w tą stronę. O, tutaj jest lokomotywa, która widać, że jest już naprawdę jakiś czas w obiegu. Jest naprawdę widać, że jest pozalewana i widać, że jest tak porysowana. Też nie odbija otoczenia właśnie tak jak inne świeżo malowane lokomotywy. Te wszystkie przełączniki tutaj, czy wagon jest pełny, czy wagon jest próżny, ustawienia hamulca, tutaj na przykład spuszczanie wody nie z cylindra, tylko ze zbiornika na sprężone powietrze też działa, także to wszystko tutaj można obsługiwać. Hamulec ręczny, który o teraz nie mam jak pokazać, bo jestem za blisko.
Czekajcie, hamulec ręczny jest tutaj przy tej barierce. Ten hamulec ręczny również można obsługiwać. Jedyne, czego te wagony nie mają, to jest sprawdzenie zaciągniętego hamulca, czyli to takie charakterystyczne uderzenie w obręcz, które jest wbudowane tylko i wyłącznie przy lokomotywie BR-185 Expert. Tam możemy sobie wyjść i możemy trochę pobawić się właśnie w próbę hamulca, możemy wyjść z lokomotywy i uderzyć w każde koło. W zasadzie to też nie we wszystkich wagonach, tylko w niektórych wybranych. W sumie z jednej strony szkoda, ale z drugiej strony podoba mi się, że jednak ekspert zostaje ekspert i ten właśnie specjalny dodatek do tej gry, właśnie dodatek tej próby hamulca jest tylko i wyłącznie w tamtej lokomotywie. Ale wagony są kompatybilne ze wszystkimi lokomotywami, można sobie w kreowaniu składów można sobie właśnie złożyć te wagony ze wszystkimi lokomotywami. Na pewno te wagony się nieraz będą u mnie pojawiać. Uważam właśnie, że fajnie jest, że pojawiły się w sumie... O, czekajcie. O, tu jest fajny... To wam chciałem naprawdę pokazać już dawno temu. Zastopowałem sobie tutaj grę, żeby po prostu wam pokazać, ile magnesów tutaj od PZB leży na tym odcinku. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego leży tutaj tyle magnesów. Jeden z nich jest od tej 90. Od tej 90 jest ten oto magnes. No ale okej, od 90, a reszta to co? Reszta to są tak zwane GPA. GPA jest to skrót od niemieckiego wyrażenia Geschwindigkeitsprüfabschnitt, czyli są to magnesy, które kontrolują gdzież sprawdzają naszą prędkość lokomotywy. Jeżeli w tym miejscu jedziemy za szybko i nawet jeżeli potwierdzimy tą 90 tutaj, a wjedziemy za szybko w te magnesy tutaj, no to dostaniemy nagłe hamowanie. Żeby było ciekawiej, tu leżą, to jest na pewno jeden odcinek kontroli prędkości, potem jest 90, potem jest następny odcinek kontroli prędkości. Tutaj leżą ze 3, jak nie ze 4, jak nie ze 4 odcinki do właśnie kontroli prędkości. Prawdopodobnie każdy odcinek jest ustawiony na inną prędkość maksymalną, jaką będziemy mieli tutaj dozwolone wjazd z tą prędkością. Także jeżeli widzicie tyle magnesów w jednym miejscu, to na pewno jeden jest tutaj od tego znaku, a reszta to jest po prostu odcinek kontrolujący prędkość, sprawdzający prędkość. Już mi się w kilku filmikach zdarzyło właśnie, że szczególnie pociągami pasażerskimi, jeżeli nie zdążymy wyhamować i właśnie wjedziemy w taki odcinek sprawdzający prędkość, to jesteśmy w stanie w tym odcinku również dostać nagłe hamowanie, pomimo to, że wszystko zrobiliśmy ok, nie? Tyle tylko, że nie zdążyliśmy wyhamować. To wam chciałem już naprawdę od długiego czasu pokazać, ponieważ to na tej linii kolejowej jest bardzo wyjątkowe. Zazwyczaj odcinki sprawdzające prędkość, one się pojawiają bardzo często na liniach kolejowych, ale nigdy w takiej ilości właśnie jak przy tym jednym semaforze. I właśnie odcinek pomiarowy można rozpoznać, że to są 3 magnesy pod rząd. Pierwszy magnes, tu jest kolejny taki odcinek sprawdzający prędkość. Pierwszy magnes jest włączający pomiar.
drugi magnes jest 1000 Hz i trzeci magnes jest zamykający pomiar. Jeżeli ten odcinek między tymi dwoma, między pierwszym a ostatnim magnesem przejedziemy za szybko, to wtedy ten magnes 1000 Hz będzie aktywowany i chyba to on chyba nawet nie jest 1000 Hz, tylko to będzie 2000 Hz. No zaraz zobaczymy. Nie pisze. W każdym bądź razie pierwszy i ostatni magnes to jest odcinek pomiarowy. Jeżeli ten odcinek pomiarowy za szybko pokonamy, to ten magnes nam wyrzuca nagłe hamowanie. Tak to działa, w skrócie, w uproszczeniu. Jeżeli chcecie, możecie się pobawić pociągami osobowymi i na pewno przy pierwszej lepszej okazji 101 się właśnie do tego najlepiej nadaje. Nawet ta stara 101, nie ta w wersji Expert, tylko ta podstawowa 101. Jeżeli chcecie się właśnie pobawić, to poszukajcie sobie linii kolejowej właśnie z takimi pomiarami odcinkowymi. Włączcie sobie system bezpieczeństwa na 85 i wjedźcie w niego z prędkością 160 km/h, a gwarantuję wam, dostaniecie od razu po hamulcach. Kiedyś myślałem, że ta gra nie jest aż tak szczegółowo odwzorowana, ale po tym jak dostałem kilka razy właśnie nagłe hamowanie po przejechaniu takiego odcinka, przyznam, że gra jest naprawdę fajnie i detalicznie zbudowana, przynajmniej jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa, chociaż muszę przyznać, że Train Simulator Classic jest z tymi systemami bezpieczeństwa troszeczkę dokładniej zrobionym. Ale Train Sim World, jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa, też nie jest tragedią. Jest to naprawdę dość dobrze tutaj zimplementowane. Czasami pojawiają się błędy. Nawet na tej linii kolejowej, tam w dalszym odcinku mamy przejazd kolejowy, który jest aktywny. Tarcza ostrzegawcza przejazdowa mruga i mimo to po przejechaniu tej tarczy ostrzegawczej wyłapałem nagłe hamowanie, także ten system ma swoje wady, czasami działa w miejscach, gdzie nie powinien, ale no cóż zrobić, no jest taka gra, nie jest to nie wiadomo jak dokładny symulator, jest to bardziej, wiemy jak to jest z Train Sim World, jest to bardziej taka arkadowa gra, gdzie można się w maszynistę troszeczkę pobawić, ale raczej bym się tutaj nie uczył obsługi prawdziwych lokomotyw na tym symulatorze. Moje zdanie. Także zobaczymy. W tym momencie na linii kolejowej wjechaliśmy w drugi etap jazdy, w drugi odcinek. Linia ta ma... Ten pierwszy odcinek jest taki szybki, gdzie można jechać po prostu z maksymalną dozwoloną prędkością, praktycznie prosta droga, maksymalna prędkość 100-120, w pociągach osobowych troszeczkę więcej. W tym momencie jedziemy tutaj po ograniczeniach prędkości i jak widzicie krajobraz się lekko zmienił. W tym momencie jedziemy właśnie przez las i jedziemy, po bardziej krętej linii kolejowej. Ja tutaj w tym momencie cały czas obserwuję prawą stronę, ponieważ szukam tego przejazdu kolejowego, który mi tutaj w próbnej jeździe właśnie wywalił nagłe hamowanie. Zobaczymy, czy tutaj przy tej próbie również będziemy mieli z tym problem. Linia bardzo fajna, bardzo dużo przejazdów towarowych, bardzo dużo przejazdów pociągami regionalnymi, szczególnie pociągami typu elektryczny zestaw trakcyjny. Właśnie jeden minęliśmy i takimi tutaj zestawami można bardzo fajnie się tutaj pobawić na tej linii kolejowej. Jeżeli mamy tutaj większość fanów pociągów towarowych, takich jak ja to tam bardziej wolę pociągi towarowe niż pasażerskie, no to też tutaj właśnie można się towarowymi pociągami również wyszaleć. Naprawdę bardzo fajna linia kolejowa. W promocji na pewno w tym momencie nie jest droga, chociaż teraz niedawno właśnie letnia promocja na Steamie się skończyła. Można było naprawdę tą grę kupić za grosze.
Z tego co kojarzę, to mi jeden widz nawet napisał, że podstawowa wersja gry kosztowała chyba ze 40 zł, 40 euro chciałem powiedzieć, 40 zł, no ale jak wiemy właśnie letnia promocja naprawdę ma niesamowite obniżki cen i wtedy można dokupywać do tej gry wszystko, czego dusza pragnie. Nawet się zastanawiałem nad jednym amerykańskim dodatkiem, ale szczerze mówiąc, takim amerykańskim fanem to ja nie jestem, ale przydałoby się mieć do kolekcji. Tym razem nie kupiłem, ale dodatek leży na liście życzeń i na 100% gdzieś kiedyś tam go dokupię do tej gry. Co do tych dodatków z wagonami, mamy tutaj bardzo dużo wagonów, to znaczy takich dodatków taboru kolejowego. Niestety większość z nich, jak nie wszystkie, były dedykowane do angielskich linii kolejowych. Ten dodatek tutaj właśnie z gazówkami jest pierwszym dodatkiem, jeżeli chodzi o tabor kolejowy, do niemieckich linii kolejowych. Z tego co patrzałem na Road Map, do właśnie tego rodzaju DLC, to Niemcy dostaną jeszcze jeden gatunek wagonów. Niestety nie było powiedziane jaki, ale uwierzcie mi, będę was trzymał na pewno z aktualnymi informacjami. Na pewno wam, jeżeli coś będę więcej wiedział, to na pewno wam przekażę, jakie to wagony będą, a jeżeli będą to jakieś bardzo fajne wagony, to prawdopodobnie dokupię je do kolekcji i na 100% wam je pokażę. Problem z tymi angielskimi wagonami jest taki, że one nie bardzo pasują do niemieckich lokomotyw. Pamiętam, że chciałem zrobić scenariusz z czołgami, tu gdzieś pojazdami militarnymi po niemieckiej linii kolejowej i nie mogłem właśnie zrobić, nie mogłem składu przede wszystkim zrobić z tymi wagonami, a już nie mówiąc o tym, że nie mogłem tymi wagonami jeździć po niemieckich liniach kolejowych. Dlatego zrobiłem sobie taki militarny odcinek z wagonami, z czołgami programu Save w Train Simulator Classic. No tutaj mi się niestety nie udało. Te wagony angielskie niestety nie są zbytnio kompatybilne z większością tych niemieckich lokomotyw. Tam słyszałem, że ponoć gdzieś tam do Vectrona można je podpiąć, ale tak do większości innych lokomotyw to tak nie bardzo. Mi się bynajmniej nie udało, nie wiem czy mój kreator składów jest jakiś zbagowany, czy po prostu w grze nie jest to jakoś tak dobrze zimplementowane. W każdym bądź razie miałem bardzo duże problemy, żeby właśnie z tymi angielskimi wagonami zrobić jakiś niemiecki scenariusz. Jeżeli jest inaczej, możecie mi napisać, możecie mi powiedzieć, bardzo by mnie ciekawiło, czy również macie jakieś problemy z tymi angielskimi wagonami. No z tymi niemieckimi jeszcze nie robiłem scenariusza, ale na 100% zrobimy jakiś interesujący przejazd. Kilka pomysłów nawet mam z lokomotywami, których już dawno nie prowadziłem, także powinno być dość ciekawy, powinno być dość interesująco. Krajobraz się zmienił, mgła nie jest moją ulubioną porą dnia, czy tam rodzajem pogody w tej grze. No jakby nie patrzeć, to ta dynamiczna pogoda w tej grze to tak działa, jakby chciała, nie mogła. Muszę chyba to dodać trochę więcej mocy, bo widzę, że zwolniłem do 79 i 90 nawet nie mogę osiągnąć, bo mnie ciągną wagony w dół. Podjeżdżamy cały czas pod górę. No, co do pogody, no to wiadomo, startujecie sobie z dynamiczną pogodą, macie bezchmurne niebo, jedziecie kawałek, nie mija 5 do 10 minut, cak i macie mgłę. Co najgorsze, ta mgła zazwyczaj nie rozmywa się tak płynnie jak powinna, tylko ona praktycznie znika. Dlatego mgła nigdy nie była moim ulubionym
zjawiskiem pogodowym w tej grze. No już wolałbym jechać albo w deszcz, albo w ogóle w pogodną pogodę, ale nie powiem, nie będę narzekał. Patrzę, co to za stacja. Weidenthal. Musimy... Ej, hamuj, hamuj! Nie zauważyłem, patrzyłem w lewy górny róg i nie zauważyłem, z jaką prędkością, ale chyba 60 tam było wyświetlone. W każdym bądź razie do 70 musimy i tak zwolnić. Wiecie co, ja wyhamuję do 40. Nie byłem pewien, jaka prędkość była wyświetlona właśnie na tarczy ostrzegawczej, bo patrzałem tutaj na nazwę miejsca, w którym musimy przejechać. A że prawdopodobnie będziemy kierowani w jakiś rozjazd, a nie byłem pewien, z jaką prędkością, to wyhamujemy do 40, żeby po prostu było jak najbezpieczniej. No, kolejny pociąg regionalny. A, 60. No to cacy. No to do 40 i tak nie zrobiłem żadnego błędu, także z 60 można tu jechać. Zadamy trochę mocy. Tutaj na pewno będziemy gdzieś wkierowani w jakiś rozjazd i właśnie z tego powodu jest ograniczenie prędkości. Zaraz zobaczymy, co nam tutaj gra przyniesie. Czemu jesteśmy tutaj kierowani w lewo? Nie mam bladego pojęcia, co tam dyżurny ruchu sobie wymyślił. Może gdzieś tutaj jakiś postój był planowany, albo nie wiem, mijanka. No my tutaj i tak maksymalnie 60 możemy jechać na godzinę. Niby tu jest wyświetlone 90, ale to 90 to bardziej jest na te tory zewnętrzne, na te tory zasadnicze, bym powiedział. Nie, zasadniczy... Okej, nic nie mówiłem, żeby zaraz nie było, że jakieś nazwy pomylę. Na te zewnętrzne tory było tam wystawione 90, no na ten niestety nie. Mamy tutaj w dalszym ciągu 60. To 60 obowiązuje do następnego semafora. I zaraz zobaczymy, z jaką prędkością będziemy mogli opuścić tą stację. W dalszym ciągu jest tutaj zapowiedź 60, czyli od następnego semafora również 60 km na godzinę. Oczywiście jest to powtarzacz. I mimo to ja go potwierdzę w PZB, żeby nie było nagłego. Od tego semafora 60 i jedziemy dalej, nie? Fajnie to wygląda. Bardzo lubię patrzeć właśnie, jak pociąg wije się. O, stukot kół też jest wbudowany do tych wagonów. Bardzo fajnie. Poza tym bardzo fajnie wygląda, jak te wagony tutaj na złączeniach pracują. Jak one pracują tutaj właśnie na tych zderzakach. Że im większa prędkość, tym one bardziej się tam mocniej huśtają. Dźwięki jest bardzo fajne. Słychać, że jeden wagon ma gdzieś platfusa. No, słychać to charakterystyczne takie stukanie wagonów towarowych. Tu była zapowiedź 80, czyli do 80. Zrobię sobie 75 maksymalną prędkość, żeby po prostu nie przekroczyć prędkości powyżej tej dozwolonej. Już wyjechaliśmy z rozjazdu, mogę to nawet tutaj sprawdzić. Tak, już jesteśmy w tunelu. O, tak mogę sprawdzić. Fajne dźwięki, podobają mi się. Oczywiście tablice końca pociągu również są dostępne. Oznaczony pociąg w pełni tak, jak być powinno. Także pomyślałem sobie, że dzisiaj pokażę wam, jak te wagony wyglądają.
Powiem wam szczerze, że fajnie jest je mieć, ale szczerze mówiąc nie są jakieś takie bardzo potrzebne w tej grze. Jeżeli ktoś lubi tylko przejazdy takiego rozkładu jazdy, jakie my tutaj znamy normalnie, no to szczerze mówiąc, to te wagony nie są aż tak potrzebne. Szczególnie, że niestety nie wiem, jak one są tutaj wbudowane, zimplementowane z innymi rozkładami jazdy. Ponoć tutaj na tej linii kolejowej Mannheim-Karlsruhe można te wagony gdzieś tutaj w rozkładzie jazdy spotkać, ale czy one się pojawią gdzieś na jakichś innych liniach kolejowych typu Drezno-Lipsk, czy tej nowej teraz, co niedawno wyszła, ciężko jest mi powiedzieć. Jeszcze tak dokładnie nie grałem po zakupie tych wagonów, także tego akurat nie wiem, ale uwierzcie mi, na pewno wam powiem, jeżeli coś się dowiem. Jako że mamy do stacji Karlsruhe około 15 km, to mogę wam jeszcze trochę opowiedzieć właśnie o lokomotywie typu serii Baureihe 185. Lokomotywy w grze są to lokomotywy troszeczkę starsze i były to lokomotywy, które były jeszcze budowane przez firmę Bombardier Transportation, ale z tego co kojarzę, Bombardier Transportation jest przejęty przez firmę Alstom i właśnie wszystkie lokomotywy Bombardiera, wszystkie lokomotywy nazywają się teraz, to znaczy nazywają się, no lokomotywy należą do firmy Alstom. Jest to lokomotywa Trax serii 2 o oznaczeniu F140AC2, co nam mówi, że jest to lokomotywa F towarowa 140 km na godzinę maksimum. AC2 jest to lokomotywa zasilana prądem przemiennym o napięciu 15 tudzież 25 tysięcy voltów. Są też lokomotywy DC2, są to właśnie lokomotywy na prąd stały, takie jak w Polsce. No w Polsce znamy lokomotywę Trax 2 właśnie o oznaczeniach E186. Lokomotywa E186 jest to, różni się tym od normalnej lokomotywy Traxa, którą my tutaj prowadzimy. E186 jest to lokomotywa multisystemowa, przez co ma 4 pantografy, a nie 2, a właśnie 185 ma 2 pantografy, czyli jest praktycznie... O, jest zapowiedź tego przejazdu kolejowego, to jest znak zapowiadający przejazd kolejowy, pokażę wam go z bliska. Jeżeli widzicie na linii kolejowej znak taki, czarna tablica, białe znaki, takie rąby, 4 pod rząd, jest to znak zapowiadający przejazd kolejowy. Zaraz powinna pojawić się tarcza ostrzegawcza przejazdowa, która jest zablokowana magnesem. I to jest właśnie to. Tutaj jest błąd w grze, ponieważ gdy tarcza przejazdowa mruga, oznacza to, że przejazd kolejowy jest zamknięty i wszystkie zabezpieczenia zadziałały prawidłowo. A tutaj w grze pomimo to, że mrugała, że przejazd kolejowy jest zamknięty, mimo to ja go tutaj potwierdziłem, bo ja byłem naszykowany na ten przejazd kolejowy. Jeżeli bym tego nie zrobił, na 100% dostałbym nagłe hamowanie. Tutaj jest błąd w grze, ponieważ ta tarcza mrugająca nie powinna wyzwalać magnesu, który tam przy tej tarczy ostrzegawczej przejazdowej leży. Magnes leży po to, że gdy tarcza ostrzegawcza nie mruga, tarcza ostrzegawcza jest wyłączona, magnes 1000 Hz, mamy tutaj na dole wyzwolone 1000 Hz, tarcza 1000 Hz zmusza nas do wyhamowania składu i podobnie jak w Polsce przez taki przejazd kolejowy
wolno nam przejechać z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. W najlepszym przypadku nadając sygnał baczność. No a tutaj niestety mamy w tym scenariuszu buga, który nam mimo zablokowanego przejazdu i mimo aktywnej tarczy ostrzegawczej wyzwala magnes. Ale w każdym bądź razie, jeżeli ta tarcza ostrzegawcza byłaby ciemna, nie byłaby włączona... O, czekajcie, już mam, już mam podany wolną drogę. Tarcza ostrzegawcza do tego semafora mówiła mi o tym, że jest czerwone przed nami. Coś chciałem powiedzieć i się wybiłem znowu. O przejazdach mówiłem. A, że jeżeli byłaby tarcza ostrzegawcza ciemna, byłaby zdeaktywowana, należy ją potwierdzić PZB, wyhamować skład do 20 km na godzinę i właśnie tak można przekroczyć taki niezabezpieczony przejazd kolejowy. W najgorszych przypadkach musi się maszynista nawet zatrzymać przed takim przejazdem kolejowym, ale jakie dokładne przepisy o tym mówią, niestety wam nie powiem. Od długiego czasu szukam jakichś PDF-ów szkoleniowych dla maszynisty albo jakichś książek szkoleniowych dla maszynisty, ale powiem wam szczerze, że nie jestem w stanie nic znaleźć właśnie w tym kierunku. Są to na pewno jakieś wewnętrzne są to wewnętrzne książki szkoleniowe, gdzie można je tylko i wyłącznie dostać podczas robienia kursu na maszynistę, więc no jest bardzo ciężko dotrzeć do takich materiałów. No niestety mnie to by interesowało, jak niektóre sprawy są omawiane właśnie w takich książkach, typu tutaj przejazd kolejowy, co maszynista musi zrobić, gdy to i to się zdarzy, albo taka i taka jest zależność, albo takie coś i takie coś wystąpiło. No ale niestety powiem szczerze, że ciężko jest coś znaleźć. Bynajmniej nie jest to takie możliwe, jakby się wydawało. Wróćmy jednak do lokomotywy. Były to lokomotywy budowane głównie dla firmy Deutsche Bahn Cargo. Lokomotywa waży około 85 ton, na oś wypada 21,3 tony. Maksymalna prędkość lokomotywy jest to 140 km na godzinę, co można sobie tutaj odczytać. Każda niemiecka lokomotywa ma w środku naklejkę z maksymalną dozwoloną prędkością. Lokomotywy budowane dla firmy Railpool były dostosowane do prędkości 160 km na godzinę. Było to spowodowane tym, że lokomotywy Railpoola, niby towarowe lokomotywy, ale były również podpinane pod składy pasażerskie, przez co miały też swoją maksymalną prędkość troszeczkę podniesioną, właśnie żeby można było te składy pasażerskie ciągnąć z maksymalną prędkością szlakową. Zasilane są napięciem przemiennym napięcie przemienne 15 tudzież 25 tysięcy voltów. Możliwy jest multisystem. One wtedy się nazywają lokomotywy Trax BR185. Bodajże 6. W grze mamy również te Traxy dwójki multisystemowe. To nie są E186, a to są faktycznie 185. Chyba 6. Nie kojarzę teraz dokładnie. Te lokomotywy multisystemowe były dołączone do dodatku Taranter-Rampe, czyli linia kolejowa z Drezna do Chemnitz. Tam były właśnie te traksy multisystemowe dołączane. Czteroosiowa lokomotywa, na każdą oś jeden silnik trakcyjny. No standardowa budowa
lokomotyw, takich nowoczesnych lokomotyw, na oś przypada jeden silnik. Były budowane od 2004 roku i do 2012 roku wybudowano około 393 sztuk. Ja wiem, że dla firmy Deutsche Bahn zostało wybudowane około 400 lokomotyw, z czego lokomotywa bodajże 399 nawet dostała jakieś bardzo specjalne malowanie, na którym stoi, że jest to właśnie 399 lokomotywa z serii Trax 2. Ja to malowanie mam w Train Simulator Classic i może wam nawet to malowanie pokażę. Zobaczę, już też mi taki pomysł przyszedł do głowy, że mógłbym wam również i o tym troszeczkę opowiedzieć i również o tym pokazać. Także zobaczymy, jak to będzie. Do 2010 roku wyprodukowano 200 lokomotyw dla Deutsche Bahn. Dostały te lokomotywy zezwolenie do jazdy w Austrii, co jest dość takie nietypowe, ponieważ w Austrii jest wymogi jazdy po Austrii jest dość taki mocniejszy. Tam jest bardziej takich linii kolejowych, gdzie jest pod górę, z góry. No i te lokomotywy tam na pewno przechodziły bardzo surowe próby, zanim dostały koncesję, ale bardzo fajnie, że praktycznie z Niemiec te lokomotywy mogły do Austrii sobie tak swobodnie przejechać. 185 trafiały również do firm takich jak Railpool, Hector Rail, MRCE i wiele innych. Malowanie Railpoola widzieliśmy, Hector Rail malowanie mam tutaj ściągnięte do Train Sim World. Również mógłbym się kiedyś gdzieś tam z tym malowaniem przejechać, to wam pokażę właśnie, jak to malowanie wygląda. Typowo malowanie MRCE, no to wiadomo, czarna lokomotywa z jakimś tam gdzieś logiem MRCE i no w zasadzie to tyle, nie? Moc lokomotywy przy napięciu przemiennym jest 5600 kW, a przy napięciu stałym około 4000 kW. I tak nieźle, muszę przyznać, bo no, mniejsze napięcie, no to zazwyczaj oznacza mniejszą moc, bo tego prądu jest po prostu mniej. Ale jest to taka typowa lokomotywa właśnie do przewozów towarowych. Jeżeli jedna lokomotywa nie daje rady, podpina się od razu dwie i właśnie takim tandemem możemy się dzisiaj tutaj razem przejechać. Tych lokomotyw jest sporo w tej grze. Mamy tutaj na przykład Reliona, DB Logistic, nie? Tych lokomotyw trochę się już przez tą grę przewinęło. Z tego co pamiętam, niektóre miały większe lub mniejsze problemy. Wiem, że jeden wariant lokomotywy 185 miał bardzo duże problemy z poślizgiem kół. Z jakiego powodu niestety nie pamiętam, ale pamiętam, że po nagłym hamowaniu było bardzo ciężko ruszyć tą lokomotywą, ponieważ lokomotywa non-stop, obojętnie ile mocy byśmy nie zadali, ona się non-stop w jakiś sposób ślizgała. Podjazd pod górę był niemożliwy. Także mam nadzieję, że w tych nowszych wersjach gry te lokomotywy są w troszeczkę lepszym stanie. No jest tych lokomotyw. Są warianty 185.2, 185.6, 5, jakoś tak. Ta właśnie ta multisystemowa 185. Bardzo dużo fajnych malowań jest do tych lokomotyw. No jak sobie otworzycie Creator Club, to tam sobie możecie właśnie popatrzeć, jakie malowania sobie już stworzyli niektórzy widzowie. Także i są to zazwyczaj lokomotywy niezbyt skomplikowane do jazdy. Jeżeli jesteś początkującym graczem i zaczynasz dopiero swoją przygodę z Train Sim World, to ja zazwyczaj polecam ominąć całe te zabawy z systemami bezpieczeństwa. Systemy bezpieczeństwa ja praktycznie włączam dla siebie po prostu, żebym sobie podniósł poziom trudności,
ale jeżeli jesteś początkującym graczem, to zapomnij całe to włączanie tutaj systemów bezpieczeństwa. Pamiętaj tylko, że pociągi towarowe jeżdżą maksymalnie 100 km na godzinę, żebyś po prostu mógł wyhamować przed każdym czerwonym semaforem, a na pewno sobie ze 185 właśnie w ten sposób poradzisz. Także jeżeli nie chcecie sobie tak sztucznie podnosić poziomu trudności, to całe to włączanie PZB, LZB, całe to włączanie SIF-y, chociaż SIF-a, czuwak aktywny, to można się tam z tym jeszcze pobawić, bo to jest praktycznie tylko naciskanie jednego guzika. O kurde, ja tu mam koniec prawie linii kolejowej, ale się rozgadałem. W każdym bądź razie darujcie sobie systemy bezpieczeństwa, jeżeli chcecie się tylko pobawić w maszynistę, a nie chcecie sobie właśnie podnosić sztucznie poziomu trudności. Ja tu gadu, a tu już prawie koniec linii kolejowej, a szczerze mówiąc dzisiaj mógłbym jeszcze tak z pół godziny jechać, nie? Za krótki scenariusz sobie dzisiaj wybrałem, no ale nic nie szkodzi. Zachowam trochę sił na kolejne odcinki. Także my tutaj dojeżdżamy do naszego punktu końcowego. Ja się z wami pomału żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli interesują cię symulatory kolejowe, jeżeli interesuje cię przede wszystkim niemiecka kolej, no to wiadomo, zostaw subskrypcję, by więcej się na ten temat dowiedzieć. Zostaw również lajka pod odcinkiem, tu gdzieś komentarz, co ci się w odcinku spodobało. Dla większego zasięgu, dla algorytmu my się tutaj będziemy pomału zatrzymywać. W międzyczasie chciałbym jeszcze podziękować osobom wspierających mój kanał. Są to osoby, które naprawdę finansowo wspierają mój kanał po prostu dla lepszej motywacji, żeby po prostu na bieżąco właśnie wydawać filmiki. My się tutaj zaraz zatrzymamy i zobaczymy, jak nam poszło. Także wagony fajne, ładnie zrobione. Bardzo fajnie się prowadzi pociągi z tymi wagonami. Czuć, że są ciężkie, czuć, że ciężko hamują, że jest się ciężko rozpędzić z tymi wagonami. Także wagony bardzo fajne. Koszt tych wagonów ja płaciłem około 60 zł. W tym momencie nie wiem, bo nie pamiętam, czy były w promocji, czy nie były w promocji. Fajnie jest je mieć, jeżeli robi się własne scenariusze, jeżeli robi się własne składy, ale nie są przymusem, żeby je kupić. Także jeżeli chcecie je mieć, polecam wam, ale szczerze powiedziawszy nie są przymusem, żeby je kupić. Poza tym, żeby tymi wagonami najfajniej się pobawić, no to niestety trzeba mieć właśnie Frankenbahn? Nie, Ludwigsbahn. Frankenbahn była inna linia kolejowa. Ludwigsbahn właśnie na linii kolejowej Mannheim-Karlsruhe. Jeżeli nie mamy tej linii kolejowej, a kupimy ten dodatek tymi wagonami, to te wagony będą tylko i wyłącznie w Creator Clubie dostępne. Także mają swoje wady i zalety. Tak to już wygląda, tak to już jest. My się tutaj zatrzymamy i zaraz zobaczymy, jak nam poszło. Tym razem bez żadnego nagłego hamowania, ale to tylko dlatego, że wiedziałem, w których miejscach jest błąd w grze i nie dostaliśmy po hamulcach. No dobra. Dziękujemy, inny maszynista poprowadzi dalej twój pociąg. No, będzie podmiana. My mamy Feierabend, my mamy koniec przejazdu i zyskaliśmy 5693 punkty. W tym momencie, nie mam punktów dodatkowych za systemy bezpieczeństwa, bo nie miałem włączonej SIF-y. Pamiętajcie, jeżeli chcecie dodatkowe punkty za system bezpieczeństwa, musicie mieć PZB, LZB i SIF-ę włączoną. Wtedy te dodatkowe punkty się tutaj nabijają. No dobra, ja jeszcze raz dziękuję za obejrzenie filmiku, jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja wam życzę miłego dnia, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!